Szanowni Państwo, jakiś czas temu zaproponowałem wyzwanie koledze z kanału CCZ, czyli Czas coś zrobić. Zasady były 3. Temat zabawka, trudność wykonania jak najprostsza, główne narzędzie ukośnica. Mój pomysł to drewniane puzzle umieszczone w ramce stanowiącej planszę do jego układania. Wykonam je z 3-metrowych kantówek 10x30 mm, wspomagając się 2-metrowymi listewkami z balsy 5x5 mm. Całkowity koszt, zapatrując się w markecie budowlanym, to około 17 zł. Przede wszystkim tnę kantówkę na 7 kawałków po 18 cm. Zrobię z nich klejonkę o wymiarach 21x18 cm na plecki do planszy, na której będzie się układało puzzle. Żeby wszystkie odcinki miały jednakową długość, do listwy oparowej przymocowałem ogranicznik, do którego wyrównywałem kantówkę w trakcie kolejnych cięć. Do tego pociąłem 4 kawałki po 15 cm, które później posłużą do zrobienia elementów puzli. Rozmierzam wcześniej przygotowane 4 kawałki kantówki, tak aby rozmiary puzli były mniej więcej zbliżone. Tnę je pod różnymi losowymi kątami. W tym przypadku nie ma znaczenia, jeśli nie ustawimy precyzyjnie kąta, bowiem 2 kolejne elementy i tak będą do siebie pasować. Na wszelki wypadek numeruję pocięte elementy, żeby móc szybko odtworzyć ich kolejność. Teraz przecinam kantówkę pod kątem 45 stopni na ramkę, którą nakleję później na plecy planszy. Wymiary ramki zrobiła około 5 mm szersze z każdej strony, tak aby elementy puzli swobodnie można było wyjmować z planszy. Czas przygotować klejonkę na plecki planszy. Pora przymierzyć i skleić boki ramki. Podobnie jak w poprzednim projekcie posłużę się taśmą malarską. Plecki gotowe, czas je poszlifować. Ramka również sklejona i ją także poszlifuję. Teraz naklejam ramkę na plecki i dociskam jedno do drugiego ściskami. To dodatkowo wzmocni połączenie całej konstrukcji. Plansza schnie, a ja zabieram się za puzzle. Każde delikatnie oszlifowuję na brzegach. Ważne, by z jednej strony było przyjemne w dotyku, ale z drugiej by nie zmieniło znacznie swojego kształtu. Teraz ułożone elementy puzli naklejam na taśmę klejącą, dzięki temu będę mógł wyszlifować całą płaszczyznę, a następnie przenieść na nią obrazek. Obrazek najpierw przetransferuję z wydruku drukarki laserowej. Docelowo jednak poprawię go i będzie on wypalony w drewnie. Do transferu wykorzystuję aceton, który nakładam pędzlem, a następnie wydruk dociskam łyżeczką. Wzór nie jest bardzo wyraźny, ale nie zależało mi na tym. Ważne, by był na tyle czytelny, aby dało się go poprawić wypalarką. No to narzędzie w dłoń.
A oto gotowe puzzle. Według mnie dzięki ramce nie tylko wygodniej je się układa na planszy, ale efekt końcowy jest też bardziej estetyczny. Na koniec staropolskim obyczajem chciałbym wszystkich zachęcić do subskrybowania kanału mojego konkurenta Marcina CCZ, czyli Czas Co Zrobić, i do obejrzenia jego projektu.